Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik pokazujący, jak podłączyć moduł Bluetooth HC05 do Zoiego 703S czy tam 706S. I na samym początku tylko szybciutko Wam wyjaśnię różnicę pomiędzy tymi dwoma e, miernikami. 703 pozwala na zamontowanie modułu Bluetooth i dodatkowo tutaj jeszcze można się wpiąć w UARTA pod te tutaj dwa złącza, pod generator. Natomiast 706, słuchajcie, nie ma uarta na wyjściu tutaj tego generatora. To jest jedyna taka różnica. Jedynie w 706, żeby wyprowadzić dane z miernika gdzieś tam do aplikacji, możemy to zrobić tylko wmontowując taki moduł HC05 Bluetooth na płytkę. Nie ma, jeszcze raz powtórzę, możliwości, żeby wyprowadzić z tego tutaj generatora UARTA. Tak to zrobili w wersji 706, także to jest taka na samym początku bardzo ważna informacja. No i co, lecimy od początku samego, będę pokazywał krok po kroku, jak się ustawia taki moduł HC05, żeby go podłączyć z ZOIM. Potem pokażę już na przykładzie, słuchajcie, rozebranego 706 modelu, gdzie to się lutuje. No i też będę lutował oczywiście do 703, bo w 703 miałem wcześniej, wyciągnąłem ten moduł HC05 i włożyłem go do 706. Natomiast chcę mieć, żeby dwa ZOI miały Bluetooth'a, także zamówiłem nową płytkę i zaraz będziemy lecieć, mówię, od początku po kolei będę wyjaśniał gdzie, co i jak. Także lecimy i zaczniemy sobie od modułu HC05. Kupiłem go w sklepie M-Salamont na Allegro. No i tutaj rodzi się już na samym wstępie taka mała, takie pytanie, czy te moduły są oryginalne, czy te moduły są, wiecie, niepodróbkami jakimiś i tak dalej. Dlatego wybrałem między innymi sklep M-Salamon, bo no powiedzmy tam miał w miarę ok opinie, które mówiły, że on może działać w trybie master i slave i te wszystkie komendy działają. W zależności gdzie to kupimy, możemy natknąć się na jakieś podróbki, no i mogą być problemy z jakimiś komendami AT. Także wolałem tego uniknąć i dzisiaj sobie przetestujemy mniej więcej, czy ta wersja jest ok, czy nie. I na samym początku jeszcze chciałbym pokazać Wam, co było, jak się pytałem AI-a o wytłumaczenie mi, żeby właśnie odróżnił podróbkę od oryginału i popatrzcie się, co on mi napisał. Słuchajcie, no więc tak, tekst jest troszeczkę długi. Nie wiem, czy go tutaj akurat na tym filmiku całego czytać, czy nie, ale jakby to zrobić? Tego nie mogę za bardzo udostępnić. Dobra, poczytamy sobie mniej więcej, o co tutaj chodzi. Rodzaj zastosowanego układu chipu. Najważniejsza pułapka. Chińscy producenci, aby maksymalnie obciąć koszty, czasami stosują tańsze zamienniki głównego procesora. Dobry standard na niebieskiej płytce powinien znajdować się chip BC417, często z logo CSR. Wspiera on pełną specyfikację Bluetooth 2.0 EDR. Tani zamiennik, podróbka w podróbce. Czasami na rynku pojawiają się moduły z układami z odzysku lub bardzo starymi, przepakowanymi Blue Core 3, udającymi Blue Core 4 albo chipami innych marek, np. Bacon czy Broadcom z ugranym, zmodyfikowanym oprogramowaniem. Słuchajcie, no troszeczkę tutaj tego jest, może nie będę tego tak pisał, ale na przykład, żeby sprawdzić ten moduł HC05 poprawnie obsługuje i przełącza się między trybami master, gospodarz bądź slave, niewolnik, tylko czeka na połączenie, musi wprowadzić go w tryb komendami AT. Jak to zrobić? Odłączam zasilanie, wciskam mu tam przycisk, no i on wtedy sobie wchodzi w ten tryb AT, w którym będziemy go tak naprawdę konfigurować. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że tutaj jeszcze, to jest też jeszcze ważne, można sobie tutaj komendą sprawdzić, w jakim jest trybie i potestujemy sobie te komendy i zobaczymy, co tutaj wyniknie z tego. Powiem tak, ja już mając jakieś doświadczenie z tymi modułami, wiem jedno. Dobry moduł, ok, współpracuje tak, że bez problemu te komendy działają. Można go ustawić tak, że nadajemy mu hasło
do parowania. Można mu zmienić nazwę, czyli pod którą będzie wyświetlany w menadżerze urządzeń ten moduł Bluetooth. No i tam jeszcze zmieniamy mu tą jakby tego baud rate'a. Także jeżeli on będzie te 3 rzeczy spełniał, możemy uznać, że ten moduł HC05 jest OK. OK, przejdźmy sobie teraz jeszcze na stronkę, gdzie go kupiłem. Ten moduł wygląda tak, 25 zł zapłaciłem. Jest tutaj 51 recenzji. No i słuchajcie, pisze tutaj świetne rozwiązanie dla bezprzewodowego połączenia 2 urządzeń po UART na niewielką odległość. Wystarczy włączyć i działa. Moduły prekonfigurowalne, także tak, że jak są 2 w pobliżu, same się łączą. Jeden z nielicznych działa AT Master Slave, zapewne zanim został wystawiony do sprzedaży, był sprawdzony, to się chwali. Zobaczymy. Ta wersja działa poprawnie, umożliwia, zapamiętuję, zmianę PIN-u, hasła na dowolny. To jest bardzo też ważne, bo będziemy to sobie zmieniać, przynajmniej ja będę sobie zmieniał. Działa OK, produkt zgodny z opisem. Zdjęcie wygląda, słuchajcie, następująco. Są jakieś 2 moduły. Jest tutaj ten moduł BC352, o którym coś on tam pisał, czy tam troszeczkę innym, 341. Gdzieś tu wspomniał o tym moduliku na samym początku. BC417, a tu mamy BC352. No jest jeszcze jakiś drugi układzik MX i powiem wam tak, są 2 wersje, są HC05, 06. Nigdy nie potrafię ich odróżnić, tak szczerze mówiąc, ale dobra. Aha, tu mamy jeszcze, słuchajcie, coś takiego, drugą wersję i tu jest moduł Bluetooth, OK, moduł Bluetooth, a tu mamy HC05. Bluetooth 2.0 plus EDR. Tu mamy jakąś jeszcze inną płyteczkę. No, definitywnie różni się. Ja zamówiłem oczywiście tą wersję, żeby nie było. Nie tą, także mam nadzieję, że mi przyjdzie tamta. No i dobra, tyle w temacie. Stronka M Salamon. Tutaj kupowałem ten moduł. Opis, elegancko, wszystko fajnie. Oczywiście opis jest tutaj, widzę, zdjęcia są do tej drugiej płytki. No ale zobaczymy, co dzisiaj otrzymałem. Także przejdźmy szybciutko do rozpakowania przesyłki i zobaczmy, jak ten moduł wygląda. Dobra, nie będę tutaj się już tym tarabanił. I słuchajcie, mam tada! Ten modulik, który właściwie wybrałem. Dzięki M-Salamon, to się ceni. Pozdrawiam przy okazji, jak to zobaczysz, czy coś w tym stylu. Słuchajcie, no jest ten modulik, kurczę. Aż z ciekawości, jak rozkręcimy sobie tego 706, zobaczymy, jaki ja tam mam włożony, czy jest identyczny, czy nie. Ja coś kojarzę, że ja w ogóle i tak kupowałem, z tego co pamiętam, poprzednie moduły też u M-sa Lamona. No i nigdy z nimi nie było faktycznie problemu, także jest OK, jest przycisk. I teraz tylko jakby tak sobie sprawdzić, jakie tutaj są te układziki. Staram się tą moją magiczną lupką przyświecić i mniej więcej sobie tu odczytać. O ile tak, BC352 moduł i ten MX coś tam. Czyli dokładnie tak samo jak na zdjęciach z aukcji. Trzeba będzie odlutować, słuchajcie, te piny, bo w Zoim raczej tego nie będę stosował. Także to pójdzie do wylutowania. No i co? I podłączenie jest banalnie proste. Podłączamy, słuchajcie, GND, zasilanie VCC, no i tutaj do pinu RX-a się wpinamy tam w ten układ, co jest na płytce i to wszystko. Uruchamiamy aplikację i działa, tak w wielkim skrócie. A najpierw czeka nas konfiguracja tego modułu. Co będę potrzebował do konfiguracji? Jakiś jeszcze dodatkowy USB to UART, żeby to podłączyć z komputerem, uruchomić Arduino i to wszystko poustawiać. Także lecimy sobie z następną częścią, czyli konfigurowanie układu Bluetooth HC05. Dobra, słuchajcie, ja tutaj wykorzystam sobie taką płyteczkę USB to UART. Słuchajcie, ma piny TX, RX, które sobie połączymy takim kabelkiem od Arduino.
w zasadzie 4 piny. No i zanim to podłączę, to sprawdzę sobie z ciekawości, jakie są napięcia na TX i RX, jeżeli chodzi o, słuchajcie, poziom tych napięć. I w tym celu sobie tutaj użyję takiego mojego magicznego kabelka. Odłączę tylko sobie moją magiczną choinkę świąteczną, która cały czas działa, notabene. No i słuchajcie, podłączam tą płyteczkę. Tutaj już mam Zoiego 706 z modułem Bluetooth, także nawet w aplikacji teraz, jakbym wam pokazał tak szybciutko, jak to mniej więcej będzie działać, jak sobie to zrobicie oczywiście już, czyli mamy aplikację. Słuchajcie, wersja Extended to jest Bluetooth, standard to jest UART po tym generatorze, jeżeli chodzi o 703. COM30 odśwież porty, na moim ten jest Bluetooth na COM30, połącz. Słuchajcie, działa, ja sobie uruchomię tutaj jeszcze mojego web serwera, takiego fajnego z aplikacji, żeby było to już fajnie działało. Przy okazji uruchom serwer. Słuchajcie, dodamy sobie do OBS-a ten tutaj fajny wskaźniczek, czyli ja jeszcze sobie wejdę w OBS-a i dodam ten wskaźnik. Dajcie mi chwilkę tylko. Gdzie go tutaj dodać? Tutaj go chyba dodam. Tutaj sobie wprowadzimy ten adres naszego web serwera. Będzie trochę długi poradnik, także mam nadzieję, że wybaczycie mi to, ale przynajmniej będzie pokazane, jak to mniej więcej skonfigurować. No i słuchajcie, mamy nasz tutaj ten. Nie wiem, czy przy okazji nie zrobić tego troszeczkę inaczej, ale dobra, niech będzie tak. 1920, 1980, tak? Jak to była ta Full HD? 1980, 1900, a 1080? Spróbujmy tak. Dobra, widać. I teraz możemy sobie zrobić taką rzecz, że ten nasz tutaj web serwer, sobie go ograniczę tu do tego. W sumie nie wiem, czy to wyjdzie tak, jak to chciałem zrobić, żeby to wyszło, ale zaraz zobaczymy. Dobra, pomniejszymy go trochę. No dobra, jest coś takiego. Chodzi mi o to, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to będzie działać z tym tutaj. No dobra, i teraz mamy tego web serwera. No i słuchajcie, zmierzmy sobie napięcia na tym tutaj. TX i RX, czyli 2 piny. Biorę Zoiego, Zoi, słuchajcie, włączony. I lecimy. Jak to mniej więcej działa? GND jest pierwszy pin, czyli robimy GND-ka. No i teraz, słuchajcie, RX pin. 3,3 V. Elegancko, 3,3 V. I słuchajcie, mamy 3,4 V. Jest ok, także nie mam czego się obawiać, że tu będzie jakieś napięcie 5 V. Także widzicie, jak już Zoi z modułem Bluetooth działa, jak to można wykorzystać. Aplikacja jest świetna. I słuchajcie, teraz podłączenie tego całego modułu, czyli wpinamy sobie 4 kabelki GND czarny, żeby to połączyć. OK. Słuchajcie, RX-a sobie zrobię fioletowego. Słuchajcie, TX-a zrobię niebieskiego. No i teraz zasilenie tego modułu zrobimy sobie żółty, czyli wyprowadzimy, słuchajcie, 5 V. No i to jest mniej więcej takie połączenie. 4 kabelki GND, RX, TX, 5 V.
No i teraz łączymy sobie, słuchajcie, GND z GND tutaj, tego, czyli po drugiej stronie mamy GND trzeci pin, czyli teraz tak o raz, dwa, trzy, to będzie nasz GND. Teraz słuchajcie, tutaj tego RX-a, czyli fioletowy, łączę z TX-em. Pamiętajcie, że to idzie na krzyż, TX. No i wiadomo, że teraz TX-a, czyli niebieskiego, łączymy tutaj z RX-em. No i nasze zasilanie plus 5V to będzie żółty i łączymy sobie tutaj z tym. No i słuchajcie, takie połączenie już mamy gotowe. Można wpinać to do USB-ka i próbować go włączyć w tryb z komendami AT. Tylko że zanim to zrobię, to musimy wiedzieć o jednej jeszcze rzeczy. Żeby to skonfigurować, ja pokażę tutaj na przykładzie chomika mojego. Słuchajcie, na chomiku mam taką ściągę do Arduino. To jest zapisany plik, żeby uruchomić go. Tu są te zmiany, że wpisujemy AT name, AT UART, AT password i tak dalej. I to gdzieś było z jakiejś stronki pobrane. I musimy sobie to w naszym Arduino jakby uruchomić. I teraz pytanie, czy ja mam Arduino? To jest dobre pytanie. Zobaczmy, czy mam Arduino. Jest, Arduino. Arduino chyba stare i nowe, czyli ja uruchomię sobie Arduino na sam początek. Zobaczyć, czy działa mi w ogóle te Arduino. Słuchajcie, uruchamiam Arduino. Zobaczymy, czy to będzie banglało. W sumie można powiedzieć, że teraz lecę na żywca. Ja tego już dawno nie robiłem, także jeżeli jakieś błędy mi tutaj się pojawią, to wybaczcie, ale postaram się to jak najbardziej wszystko Wam pokazać przejrzyście. No i co? Aktualizujemy sobie jakieś tam wersje, niech to będzie już wszystko ok. Dobra, ja robię pauzę na chwilę, niech to się zaktualizuje i widzimy się dalej. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej z tym filmikiem. Ja sobie musiałem tutaj troszeczkę pogarniać pewne rzeczy i pokażę Wam na przykładzie zmiany tutaj komendami AT, tak jak jest teraz podłączony, bez wykorzystania Arduino jednak. Wydaje mi się, że to chyba jest bardziej proste niż kombinowanie z Arduino i tam wgrywaniem tego sketchu i tak dalej. Także działamy na tej podstawie, jaka jest tutaj obecnie. I teraz tak, wprowadzamy ten moduł, słuchajcie, w tryb AT. Najpierw podłączę go normalnie, czyli bez tego AT. Zobaczycie, jak mniej więcej będzie tutaj reagowała dioda. Zobaczcie, diodka miga bardzo szybko. Teraz ten moduł nie jest w trybie AT, dlatego rozłączam go ponownie. I teraz, aby go prowadzić w tryb AT, wciskam i trzymam ten przycisk tutaj. Podłączam do zasilania. Puszczam. I zobaczcie. Tym razem już przycisk, diodka mi już tutaj miga wolniutko. Czyli teraz jest w trybie, słuchajcie, tym AT, że możemy mu te komendy wgrywać. Jakiego programu użyłem do, słuchajcie, wysyłania komend AT? Znalazłem genialny, fajny programik na GitHubie. Pokazuję Wam już, jak to wygląda. Pulpit. Słuchajcie, na GitHubie jest coś takiego jak Yet Another Terminal. Zarąbista sprawa. Ja już go, słuchajcie, pobrałem, zainstalowałem i pokażę Wam teraz krok po kroku mniej więcej, jak to się tutaj będzie ustawiało. Jest programik, uruchamiamy ten programik. Słuchajcie, ja już sobie tutaj przed chwilą wysłałem jakąś tam komendę sprawdzającą, wykasujemy ją. No i dajemy teraz tutaj połącz, tak? Czyli Open Connected. Dobra, już mam tego Silicon Labsa na porcie 29, COM29. Spróbuję go rozłączyć, tylko jeszcze nie wiem, jak tutaj Close Terminal. Dobra. I teraz tak, Nav Terminal. Zacznę od początku. Nav Terminal.
Tutaj mi coś wykrył, że jest coś tam port 30, coś tam zablokowany, daję cancel. No i słuchajcie, tutaj pięknie widać, że mamy te porty. Ja wybieram sobie właśnie 29. Terminal type tekst, serial port, czyli po serialu. I ważna sprawa, ustawiamy, słuchajcie, na tym HC05 38400. Tutaj nic nie zmieniamy, zaznaczamy RTOS on i DTR on. Te dwie opcje mają być zaznaczone. No i w zasadzie to wszystko tak ma wyglądać, jak jest tutaj. Klikamy OK. Słuchajcie, połączył mi się. I teraz tak, tu mamy dwa okienka, te zamkniemy. Mamy główne okno, jak widzimy 29 jest połączony, connected. No i teraz komendą, słuchajcie, AT, wpisuję AT, wysyłam. Jeżeli wyskoczy mi odpowiedź OK, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Jest OK. No i teraz możemy, słuchajcie, sobie tymi komendami sprawdzać. I tutaj, jak ja już miałem wcześniej, sprawdzenie aktualnego trybu AT plus roll. Kopiuję sobie to. Wrzucam sobie tutaj do tego. Wysyłam tą komendę. I słuchajcie, ja mam odpowiedź roll 0, czyli mój moduł jest w trybie, moduł działa aktualnie w trybie slave, fabryczny standard. Jakbym miał jedynkę, to moduł by działał w trybie master. Roll 2 to jest tryb slave lookback i tak dalej. Przejdźmy sobie teraz do najważniejszych komend, które musimy sobie tutaj ustawić. Słuchajcie, czyli at i name. Kopiuję to. Ja sobie nazwę tego Zoego po prostu 706, tak? Czyli wklejamy to. I teraz za tą nazwą, za tym znakiem równania wpisujemy sobie tak, Zoi 706S. Można nawet wpisać jeszcze skrót Bluetooth, ale dobra, zróbmy tak, Zoi 706S. Wysyłam tą komendę. Name Zoi 706, OK. I teraz, żeby sprawdzić, jaka jest nazwa, to ja sobie skasuję to i same name wysyłam. No i mamy nazwę, że już nasz Bluetooth dostał tą nazwę. Możemy sobie wpisać jakąkolwiek, co tam sobie życzymy. Ja sobie wpisuję, że to jest pod 706 i będę ten moduł lutował, słuchajcie, w 706 jednak sobie przelutuję te moduły. Tak, żeby to miało ręce i nogi po prostu, bo teraz mam moduł 703S w 706S, czyli tak naprawdę pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o tą nazwę, to jeżeli sobie wejdziemy tutaj w te urządzenia, to tutaj widzicie, ja mam poprzedni moduł, który siedzi w 706, jest jako wykrywany 703S, dlatego sobie teraz nazwałem 706S. No i tego Bluetooth'a będę montował, słuchajcie, w 706, a tamtego przełożę sobie do 703. Czyli nazwę mamy już zmienioną. To jest najważniejsze w sumie. W sumie nie. W sumie najważniejsze są jeszcze tutaj dwie rzeczy. Słuchajcie, password. Teraz kopiuję sobie tutaj password. Kopiuj. Zmienię sobie na mój kod, który będę do parowania używał i ustawię sobie raz, dwa, trzy, cztery. Wysyłam to. Error ID. Error 1D. To jest ciekawe. No, powiem Wam, że zaskoczyło mnie to. Dobra, zróbmy sobie jeszcze coś innego. Musimy jeszcze zmienić tutaj tego UART-a. I teraz sobie skopiuję to. Mam nadzieję, że to zadziała. Uwaga, wrzucam to. UART-a mi zmieniło. OK, ale passworda mi nie chce zmienić. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, zróbmy jeszcze inaczej. Spróbujmy skopiować sobie tego passworda. Czy on nam w ogóle wyrzuci, jaki tu jest password?
Aha, czyli po prostu raz, 2, 3, 4 już był ustawiony i prawdopodobnie wpisałem nie można wpisać tego samego passwordu i dlatego mi wyskoczył ten błąd, error. Czyli mamy password raz, 2, 3, 4, tak jak chciałem. W zasadzie to wszystko jest. Słuchajcie, koniec konfiguracji modułu Bluetooth 0 HC05. To wszystko, nic więcej nie potrzeba. Jeżeli chcemy się pobawić komendami, no to oczywiście można sobie tutaj gdzieś te komendy popatrzeć, jak to tam działa. Sobie z ciekawości patrzę, jakie są tutaj, ale tego jest troszeczkę, jak widać na zdjęciu, na dokumencie tutaj, który przeglądam. No jest trochę tych różnych komend, także dobra, to już nie są takie istotne rzeczy. Najważniejsze, że mamy, słuchajcie, nazwę, mamy tutaj ten UART specjalnie. O! Ja troszeczkę źle zrobiłem, muszę zmienić UARTA. Słuchajcie, bo ja UARTA mam 11500 a żeby komunikował się z aplikacją, przepraszam, tu mamy błąd, trzeba to zmienić. Ustawić sobie na 9600, bo oczywiście tutaj mam tak skopiowane, ale żeby on się komunikował z aplikacją, to musi być 9600. Ustawimy sobie, słuchajcie, 9600. Przepraszam najmocniej. No i teraz wysyłamy i OK, zmieniło mi na 9600. Jeżeli chciałbym sobie sprawdzić, czy naprawdę mi to ustawiło na 9600, jeszcze sobie to skasuję, wyślę jeszcze ponownie. No i mamy UARTA 9600 i słuchajcie, dopiero teraz jest w 100% skonfigurowany ten Bluetooth do działania z naszą aplikacją, czyli tutaj mówię o ZOIM 703 i 706. No i możemy zamknąć tego terminala i przystąpić po prostu do lutowania płytki w urządzeniu. Także widzimy się za chwilę z rozkręcaniem urządzonka. Ja sobie robię malutką pauzę, idę coś zjem i działamy dalej. Dobra, słuchajcie, to przechodzimy do rozlutowania tutaj tych pinów. To już nie będzie potrzebne. Mówię, takie coś kosztuje dosłownie grosze. Z tą aplikacją Yet Another Terminal działa to świetnie, polecam. Nawet powiem, że lepiej mi się tym robi niż z Arduino. Nie trzeba się babrać z tym. No i teraz tak, wyciągam sobie moją trzecią rękę, żeby to złapać, rozlutować szybko. I przylutujemy sobie 3 kabelki, będą tylko potrzebne. Także tutaj dużo już nie będzie zabawy z tym. Lutownica włączona. Sugon A9. Takiej lutownicy używam. Dostałem ją od szczura wodnego. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz po stokroć. Słuchajcie, także rozlutowanie tych pinów. Ja sobie tutaj troszeczkę cyny dam świeżej, żeby to lepiej poszło. Troszeczkę magicznego topnika chińskiego. OK. Teraz od dołu będę wyciągał pensetą po kolei. Każdy pin. Jeden wyciągnięty. Drugi wyciągnięty. Trzeci wyciągnięty. Czwarty wyciągnięty. Piąty wyciągnięty. Szósty wyciągnięty. Słuchajcie, wszystkie te piny wyciągnięte sobie polutuję jeszcze z jednej, z drugiej strony tutaj ten okładzik. Staram się, żeby tego nie uszkodzić za bardzo. Teraz z drugiej strony trochę polutujemy, bo z tej chyba będę się lutował teoretycznie. Trzeba uważać, żeby tutaj nigdzie
nie zahaczyć, a nie, z drugiej się będę lutował. Słuchajcie, bezpiecznie jest się lutować z drugiej strony. Także idę po drucika. Do tego celu użyję takiego kandara niebieskiego i w sumie potrzebuję mniej więcej takiej długości, wystarczy, żeby sobie to tam poupychać w środku tego miernika. 3 sztuki, czyli GND, VCC i nasz RX. Słuchajcie, 3 sztuki są już, bardzo fajne, są różne kolory tego. Można sobie to zamówić, kupić na Allegro. I teraz tak, trzeba sobie tutaj oskurować końcóweczkę. To jest wideo typu step by step, można powiedzieć. Biorę znowu lutownicę. Słuchajcie, podlutuję się tutaj do tego drucika, żeby go pobielić. Dobra, i teraz tak, GND. Staram się to jakoś tutaj ładnie przylutować. Macie GND przylutowany. Teraz zabieramy się za VCC, czyli zasilanie naszego modułu. Dobra. Maczam go w tym tutaj topniku, żeby lepiej się cyna zimała. Dobra, i teraz tak, VCC 5V, mniej więcej tutaj. Słuchajcie, 5V przylutowany, no i został mi ten pin RX, do którego muszę się wpiąć, czyli to będzie ten tutaj drugi. Dobra, mamy. I teraz znowu pobielenie tego drucika. No i teraz do pinu RX, trzeci kabelek. Można by było tutaj troszeczkę dać topnika jeszcze więcej. Dobra. Teraz poprawię. Elegancko. Jeszcze tego troszeczkę poprawię. Dobra, słuchajcie. A jeszcze minimalnie. No dobra, nie powinno się to raczej rozlutować. Teraz tak, te 3 końcówki oczywiście trzeba sobie też obrać, żeby się potem wpiąć tam w mierniku. Także zrobimy sobie to już tutaj zawczasu. Ok. Ja już sobie podsynuję troszeczkę. Dobra. Teraz tak, cyna. Delikatnie je tutaj na... W zasadzie to ja robię coś takiego, że zatapiam jakby końcówkę tego drucika. Cynie on automatycznie się sam jakby ocynowuje. Dobra, mamy to polutowane. Także teraz trzeba troszeczkę to obmyć, tak żeby nie było to brudne. W tym celu wykorzystam takie fajne szczoteczki chińskie. One są genialne, bo mają mega fajne włosie. Umyjemy to, żeby było czyściutkie. I tak, płytka jest już
polutowana, to mamy zrobione. Ostatni etap będzie lutowanie w Zoim. Ja teraz zrobię coś takiego, że to do wywalenia, to już niepotrzebne jest. Też już niepotrzebne. Słuchajcie, rozkręcamy Zoiego 706, czyli musimy dobrać się z powrotem do jego bebechów i przy okazji wyciągnę sobie tego starego moduła Bluetooth. Także rozkręcamy Zoiego. Zawsze po przekątnej. Najlepiej. Dobra, słuchajcie, Zoi już jest rozkręcony. Podważamy go. Delikatnie otwieramy. I naszym oczom ukazuje się, słuchajcie, dokładnie taki sam moduł Bluetooth. Raczej tutaj nie ma żadnych różnic, chociaż nie, no jest, są różnice. Widać, że tutaj jest większy ten moduł jakiś. Tu mamy mniejszy, nie? A tak z ciekawości lupką sprawdzę, co to jest za moduł, ten mniejszy. Dajcie mi chwilkę. BC417, słuchajcie. CSR. Firma CSR BC417. O, nawet będzie widać. Także tutaj jest akurat BC417, a tu jest BC, już wam mówię, to było 300 ileś. Nie potrafię teraz tego zobaczyć. Dobra, nie widzę teraz za bardzo, ale wcześniej jak pokazywałem, mówiłem, to był chyba jakiś BC438 czy jakoś tak. Także to mamy. Wyciągamy oczywiście, zawsze wyciągamy akumulator. Akumulator wyciągnięty i dopiero teraz, słuchajcie, możemy wyciągnąć płytkę. I zobaczcie, tu mam moduł, który przedstawiał się jako Zoi 703, tu będzie moduł przedstawiał się jako Zoi 706, dlatego mówię, trzeba to zmienić, żeby to miało ręce i nogi. No i podłączenie jest oczywiście tutaj do tych modułów. Ja wam pokażę teraz na zdjęciu dokładnie, jak to wygląda, te podłączenie, i to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o podłączenia. No słuchajcie, mamy kondensator plus 5V, plus minus, czyli łączymy się z tym modułem HC05, no i do pinu 7 Bluetooth RX i w zasadzie to wszystko, tak? Dokładnie, tutaj mamy RX-a i tak samo jak sobie tutaj rozkleję tą tasiemkę, mamy tak samo RX-a i on jest do pinu 7. Ja teraz, żeby lepiej to wszystko było mi lutować, biorę mikroskop, wyciągam, stereoskopowy, solidny, duży mikroskop. Także robię pauzę i widzimy się za chwileczkę, prawdopodobnie pod mikroskopem. Dobra, słuchajcie, jestem pod mikroskopem. Najpierw sobie rozlutowuję stary moduł, czyli 3 kabelki, jak widać. Biorę lutownicę. Topnika sobie tutaj przygotuję gdzieś z boku. Pensetę, żeby mi łatwiej to było ogarnąć. Troszeczkę na pensetę topnika sobie wezmę. I teraz tak. Pyk. Łapię. Jeden rozlutowany. Drugi rozlutowany. Trzeci rozlutowany. Słuchajcie, stary moduł zdemontowany. Biorę sobie teraz ten nowy moduł i teraz robię tak. Druciki GND i 5V. Tylko muszę sobie. Nie, no dobra, ok, ja zaznaczyłem, że tutaj na tym zdjęciu było widać, że minus jest na dole tego kondensatora. Czyli minus z HC05 GND to będzie ten tutaj. Wiecie, minus lutuje sobie do tego tutaj kątka.
Troszeczkę nawet lepiej jest troszeczkę dłuższe sobie te kabelki zrobić, żeby łatwiej to było. No i widzicie minus, przylutowany elegancko. Warto tutaj zwrócić uwagę, żeby nam gdzieś ten kabelek, nie daj Boże, nie zahaczył o jakiś inny pin. Teraz słuchajcie, drugi przylutowany. No i został nam trzeci, ostatni, czyli to będzie szło do tego tutaj układu nóżka numer 7. Lutujemy go. Troszkę go zagiąłem. Przylutował się elegancko, perfekcyjnie, pod kątem tak go dziabłem. No i niektórzy mogliby teraz tutaj na przykład sobie położyć jakąś solder maskę, zaizolować to i tak dalej. Słuchajcie, w zasadzie tu już jest wszystko. Moduł przylutowany. Ja się przyłączę normalnie na kamerkę, wyłączę mikroskop. Tu mam mikroskop. Robię pauzę, usuwam mikroskop. Włączamy miernik i sprawdzimy najpierw bez skręcania, czy to działa już. No dobra, słuchajcie, to czas na przetestowanie, czy wykryje mi tego moduła jako 706. Będziemy go oczywiście prawdopodobnie parować jeszcze raz, bo to będą różne chyba moduły. I teraz tak, wkładam akumulator. Obserwujmy, co się będzie działo tutaj z tym HC05. Powinien dostać zasilanko. Na razie nic. Trzeba włączyć Zoego. Zróbmy tak, połóżmy go mniej więcej w ten sposób. No i dlaczego nie działa moduł? Słuchajcie, moduł Bluetooth nam nie działa, dziwne. Dobra, ja go wyłączę. Jeszcze raz się popatrzę, GND. Czy ja wszystko tutaj dobrze porobiłem? Ale raczej wygląda, że jest ok. State RX TX GND plus 5V. No dobra, to jest ciekawe. Wezmę sobie Zoego 703. Podłączę sondy, sprawdzę, czy tam jest 5V na tym wyjściu. Na razie tak zrobimy. Słuchajcie, sprawdzamy Zoim, czy tutaj będą jakieś napięcia. 4V bateryjka, także jest ok. No i teraz tak, włączmy go. Dobra, on się włączył. Zobaczmy sobie, jakie mamy tu napięcie na tym kondensatorze. 5,5V, jest ok. Pytanie, dlaczego on nie działa? Dobra, spróbuję teraz wejść tutaj w wyszukiwanie modułu Bluetooth w komputerze. Czyli tak, Wi-Fi, moduły Bluetooth. Tu jest 703, nowe urządzenia. Pokaż wszystkie, więcej. Dodaj urządzenia Bluetooth. Szukamy, czy on będzie dostępny. No i powiem wam, że nie widzę go. Pytanie, dlaczego go nie widzę? Nie wiem, coś nie tak poszło. Słuchajcie, no nie widzę tego modułu.
No i oczywiście mam problem. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego. Minus, plus jest na górze. Słuchajcie, plus jest na górze. No Boże, chwila, moment. Ja to chyba źle podłączyłem. Nie wiem, przez pomyłkę się pomyliłem. RX. Mój Boże. Jak ja taki błąd zrobiłem? 5 V podłączyłem do... O matko. Na szczęście chyba mam więcej rozumu niż... No nie, jak to się można mówić. Głupi masz szczęście, jak to się mówi, tak? Słuchajcie, 5 V podłączyłem do tutaj tego optoizolatora 7 nóżki. Natomiast 5 V minus mam do minusa, a plus 5 V podłączyłem pod RX-a. Mam nadzieję, że to nie uszkodziło mi tego modułu Bluetooth. Jeszcze raz. 5 V miało iść do kondensatora. Ale wtopa. No, przepiękny filmik będzie, po prostu będzie filmik przepiękny. Słuchajcie, nie zróbcie tego błędu, co ja. Przysięgam, nie mam pojęcia, jak to się stało, ale trzeba to poprawić szybciutko. Ja się teraz poprawnie wlutuję i mam nadzieję, że nie uszkodziłem tego HC05. Podając mu 5 V na RX-a, modlę się. Prawdopodobnie może być uszkodzony. Dobra. Szybki teścik. Jeszcze tylko zerknę, czy na razie to bez mikroskopu robiłem, także zerknę, czy nie ma tutaj żadnego zwarcia. Nie ma, jest ok. Ja pierdzielę. Zobaczyliście wtopę nad wtopami. No taki fail. No ale ja tego nie wytnę. Nie byłbym sobą, gdybym to wyciął. Trzeba się przyznać do błędu czasami. I teraz mam nadzieję, po prostu modlę się, żeby ten moduł działał, tak? Jeszcze raz wkładam tu. No i teraz po włączeniu Zoego powinien świecić się. Mam nadzieję, że będzie się świecił. Włączam Zoego. Ja pierdzielę, działa. Chyba działa. Chyba go nie uwaliłem. Modlę się teraz, żeby był wykrywany w Bluetooth. Przechodzimy, słuchajcie, do pulpita. Wchodzimy sobie w Bluetooth. Więcej urządzeń. Dodaj urządzenie. Skanuj. Pokaż wszystkie. I modlę się, żeby była... Jest 706! Boże, ale mam fuksa! Że nie uwaliłem miernika, że nie uwaliłem modułu. Boże, że nie uwaliłem miernika. Przecież przez taki błąd mógłby się posypać ten układzik i tak dalej. Dzięki Boże, że uratowałeś sytuację. Dobra, łączę się. Trwa łączenie. Wpisuję ten PIN 1, 2, 3, 4, który tam był nadany. Połącz. Połączono Zoi 706. I teraz słuchajcie, mamy połączony z 706 i tutaj w tym menadżerze słuchajcie, mamy Zoi 706S. Tutaj ten poprzedni moduł. Możemy go odinstalować, bo on na razie, albo nie. W sumie jak go wlutuję do tamtego, to będą mogły działać dwa urządzenia. Kto wie, czy nie zrobimy aplikacji, która będzie podwójnie działała z Zoim. Czyli tu byśmy mogli mieć na przykład
DC voltage, a tutaj ampery na drugim. I to by było wyświetlane w aplikacji, nie? Także słuchajcie, mamy podłączone wszystko. Ja teraz uruchamiam aplikację Zoiego. I sprawdzamy, czy to się połączy. Uruchom. OK. I chwila prawdy. Słuchajcie, odśwież porty. Ja muszę sobie sprawdzić, na jakim to jest porcie. Teraz nie wiadomo, który to był port. Dobra, będę musiał posprawdzać porty. Damy 30. Połącz. To nie jest, słuchajcie, 30. Nie, to była 30 czy nie? Oczywiście już coś się tutaj. O, dobra. Damy sobie jeszcze raz 30. Połącz. Nie, to nie będzie 30 chyba. Dobra, damy sobie 26. Słuchajcie, to nie jest też 26. Damy sobie 7. To nie jest 7. Damy 1. To nie jest 1. Damy 4. To też nie będzie 4. Nie, to jest COM4, dobra. Czyli ja mam teraz Zoiego 706 na porcie COM4. Połączyło mnie. Jak widać, tutaj jest 0 V na tym. No dobra, zmontujmy sobie to teraz po połączeniu. Tutaj miga ta diodka już inaczej. Ja sobie wezmę teraz tą moją magiczną taśmę, zakleję to, zabezpieczę troszeczkę tą płyteczkę, żeby ona się tam nigdzie nie pozwierała. Teraz robimy tak, zabezpieczamy sobie te kabelki. Robimy tak, ładnie pyk, pyk. Zoiego, słuchajcie, płyteczkę tutaj gdzieś upcham. Zamykam obudowę, Bluetooth włożony. Skręcam Zoiego. Aha, zapomniał o gumce. Także jeszcze tylko tą gumeczkę włożę. Dobra. Zoi ładnie się złożył. Skręcamy go. Zoi, słuchajcie, skręcony. Przełączam sobie sondy do Zoiego. Na razie 703 nie będzie potrzebna. No i sprawdźmy, czy to działa. Zoi tutaj podłączony. Biorę jakąś bateryjkę, akumulator. Jeżeli znajdę szybko gdzieś tutaj coś pod ręką. Dajcie mi chwilę, tu mam akumulator jakiś. No i sprawdzamy, czy pokazuje 4. Pokazuje elegancko. Zoi działa. 4 V jest OK. Uruchommy sobie jeszcze web serwera. Macie web serwer, uruchom. OK. Dodam sobie teraz tutaj do wyświetlenia tego. No i słuchajcie, jest. Podłączam. Elegancko działa. Można sobie tego web serwera tutaj, że tak powiem, przenieść. Gdzieś tutaj. Nie wiem, co to jest za jakiś kurde ten. Co to za czerwona kreska jest tutaj? Nie mam pojęcia. Czy to będzie w ogóle widać na nagraniu?
Słuchajcie, jak widzicie, trzeba mocno docisnąć. Działa to. Przełączam się na tryby omomierza. Jak w tam górnym rogu widać omomierz. Słuchajcie, jeszcze tutaj, jakby ktoś nie wiedział, w aplikacji jest dostępny inny panel, zaawansowany panel. Panel rozszerzony. Możemy sobie zmienić czcionkę, damy ją większą. Opis większy, pogrubiony, OK. No i słuchajcie, jeszcze jest druga taka tutaj opcja, czyli możemy sobie... Aha, jestem w trybie omomierza, dobra. Tryb DC. No i słuchajcie, tak to widać na tym takim paneliku zaawansowanym. My tak to nazywamy. Jeżeli chciałbym sobie pozmieniać tutaj wartości, to można sobie regulować. Zoe ma 66 000. Dokładność. Czyli coś takiego będzie. Dla Zoego to będzie chyba raczej poprawne. Czyli widzicie coś takiego. Jeszcze jak tu tym się bawił tym, to zrobimy sobie 10. No i jest 4,1 V. Tak to wygląda. Słuchajcie, to wszystko ode mnie. Aplikacja jest na GitHubie. Jakby ktoś chciał sobie ją pobrać. Zoe 706 z modułem Bluetooth jest po prostu zarąbistą formą i powiem szczerze, że teraz już mając takie urządzonko z modułem Bluetooth, no naprawdę ten mierniczek jakby miał już kupować, to wybierałbym 706 niż 703 ze względu, że jest troszeczkę bardziej rozbudowana. Posiada ten tryb VFC, tego bipa w trybie diody. Wydaje mi się, że bateria lepiej trzyma w tym Zoim. Nie wiem, ale to jest na razie takie moje odczucie, które odebrałem po jakimś tygodniu, 2. Nie, może nawet nie mam go 2 tygodnie, ale po tygodniu i powiem wam szczerze, że no bateria moim zdaniem lepiej trzyma w Zoe 706 niż w 703, bo w 703 mi bardzo szybko ta bateria spadała, a tutaj bateryjka trzyma, czyli to może być jakby jeszcze kolejny atut tego urządzenia, o którym tak naprawdę jeszcze nie wiemy do końca. Także to tyle, pozdrawiam, trzymajcie się, pozdrawiam i dajcie w komentarzach jakieś swoje info, czy modyfikowaliście tą wersję 706, jak wam to wyszło, pokażcie jakieś kurde linki do swoich filmików na YouTubie. Ja kończę, pozdrawiam, miłego używania Zoego, trzymajcie się.